Cześć, ja mam na imię Radek i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Polish with Radek, kanale skierowanym do osób, które uczą się języka polskiego poprzez oglądanie autentycznych treści, takie jak te. Jeśli jeszcze nie mówisz płynnie po polsku, koniecznie aktywuj napisy, dzięki czemu w większym stopniu zrozumiesz to, o czym mówię. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, jak rozumieć mówiony polski, w jaki sposób zwiększyć swoje zrozumienie języka polskiego w 3 krokach. Wiele osób uczy się języka polskiego, ale wciąż nie jest w stanie zrozumieć tego języka. Tutaj z pomocą przychodzą materiały takie jak mój kanał, ale należy dobrze je wykorzystać. Jak to zrobić? Po pierwsze, należy słuchać. Słuchanie jest bardzo ważną umiejętnością. Jeżeli mówimy o zrozumieniu języka polskiego, mówionego języka polskiego, to właśnie tym mówionym językiem jest język, którego słuchamy. Nie język, który czytamy, nie to, co mówimy, tylko właśnie słuchanie. Dzięki opanowaniu tej umiejętności będziemy mogli czuć się pewniej, ponieważ rozumiemy większość przekazów, które są do nas kierowane, czy to na ulicy, czy w miejscu pracy, czy w dowolnym innym miejscu, gdzie mamy styczność z językiem polskim. Spójrz, w jaki sposób uczą się dzieci. W pierwszych latach bardzo mało mówią. Najpierw osłuchują się z językiem, mają z nim kontakt, a odpowiadają jednym, 2 słowami. Z czasem tych słów może być trochę więcej. Podobnie z tekstem pisanym. Oczywiście pisanie, zadania gramatyczne, czytanie książek w języku obcym. To są takie umiejętności, które bardzo nas rozwijają. Ale w porównaniu do słowa mówionego, słowo pisane jest stosunkowo nową umiejętnością, którą gatunek ludzki opanował ledwie kilka tysięcy lat temu w porównaniu do setek tysięcy lat ewolucji, w których rozmawialiśmy ze sobą jako ludzie. A jeżeli mowa o gramatyce, to jest jeszcze świeższy wymysł, prawdopodobnie związany dopiero z cywilizacją grecką i rzymską, kiedy zaczęto uczyć się gramatyki tych 2 starożytnych, klasycznych języków. Tak więc pierwszy krok to słuchanie. I tutaj niektórzy z Was mogą zapytać, no dobrze, ale jak mam słuchać, kiedy Polacy mówią bardzo szybko i nie rozumiem tego, co słucham? To prawda, żeby słuchanie było pożyteczne, żeby słuchanie było naprawdę pomocne, to musimy rozumieć to, co się do nas mówi. Jest takie powiedzenie, że tonący nie nauczy się pływać. Jeżeli mamy kontakt z językiem, którego nie rozumiemy, to nie nauczymy się go. Podobnie jak nie nauczymy się japońskiego z japońskich bajek anime. Tak więc drugim bardzo ważnym elementem jest tłumaczenie. Tłumaczenie pomaga nam zwiększyć procent tego, co rozumiemy. Czyli jeżeli wyjściowo rozumiemy 20-30% tekstu, to dzięki przetłumaczeniu go we własnym tempie, korzystając z transkryptu, możemy zwiększyć swoje zrozumienie do 60, 70, 80%, a wtedy będziemy już rozumieli komunikat, będziemy rozumieli główny sens tego, co dana osoba chce nam powiedzieć, a pozostałe elementy wyłapiemy z kontekstu, przyswoimy w sposób naturalny. Perfekcja nie ma tutaj znaczenia, nie musimy rozumieć 100%, nie musimy rozumieć każdego, nawet najmniejszego elementu. Ale tu pojawia się kolejne wyzwanie, to znaczy tłumaczenie zajmuje czas. Przetłumaczenie kilkuminutowego wideo często wymaga nawet kilku godzin. Aby trochę zmienić te proporcje nakładów, czyli czasu, który wkładamy, żeby zrozumieć dany tekst, i efektów, czyli tego, ile tekstów w języku polskim autentycznych i naturalnych jesteśmy w stanie zrozumieć, powinniśmy słuchać tych tekstów kilkukrotnie. Jeżeli już coś przetłumaczyliśmy, to powinniśmy jak najwięcej razy tego słuchać. Za każdym kolejnym razem uczymy się wyrazów, które są zawarte w tym nagraniu, powtarzamy je w naturalnym dla nich kontekście, z naturalną wymową. Nie w izolacji jako pojedynczy wyraz, ale jako całe zdanie, a nawet cała wypowiedź, cały wywód. I w tym nie ma za dużej filozofii. Podsumowując, jeżeli chcemy zrozumieć mówiony polski, to musimy właśnie tę umiejętność ćwiczyć. Nie żadną inną, tylko umiejętność słuchania. Nie mówienia, nie rozwiązywania ćwiczeń gramatycznych, nie pisania listów, tylko właśnie słuchania. Po drugie, powinniśmy sobie pomóc, to znaczy tłumaczyć to, czego nie rozumiemy, tłumaczyć całe wideo, całe nagrania audio na język, którym mówimy najlepiej. Dla wielu osób jest to angielski, dlatego moje wideo są od razu przetłumaczone na język angielski, a transkrypty, które umieszczam na swojej stronie, posiadają polską transkrypcję obok angielskiego tłumaczenia, tak żeby móc
porównywać te dwie wersje językowe. I wreszcie, kiedy już włożyliście wysiłek, żeby lepiej zrozumieć dany tekst, przetłumaczyliście niezrozumiane wyrazy, zastanowiliście się nad użytymi konstrukcjami, odmianą czasowników czy deklinacją rzeczowników, to wykorzystajcie to jak najbardziej i słuchajcie takiego filmu wielokrotnie, 10, 20, 30 razy. Nie ma górnego limitu. Oczywiście to wszystko zależy od Was. Nie chodzi też o to, żebyście się nudzili czy zniechęcili. Jeżeli już znudził Wam się dany film, dane wideo, dane nagranie audio, to możecie przejść do kolejnego. Postępując w ten sam sposób, czyli najpierw słuchając go z napisami, dowiedziawszy się, czy ten temat w ogóle Was interesuje. Czy ta osoba mówi w sposób ciekawy, mówi w sposób zrozumiały. Jeżeli tak, to przetłumaczcie to, a następnie słuchajcie takiego filmu, nagrania wielokrotnie. Oczywiście zajmując się innymi rzeczami, które nie wymagają Waszej nieustannej uwagi, takimi jak sprzątanie, czekanie w kolejce, prasowanie, przygotowywanie posiłków, gotowanie, podróż do pracy, robienie zakupów, wyjście na spacer z psem. Te momenty, czyli to, co we francuskim nazywa się czasem martwym, temps mort, a po polsku można powiedzieć, że to jest taki nasz międzyczas, czyli czas między robieniem czegoś a czegoś innego. To właśnie doskonały czas, żeby uczyć się języków obcych poprzez słuchanie wielokrotnie ciekawych, naturalnych materiałów, które już rozumiemy, które już przetłumaczyliśmy i które nas interesują. Sam właśnie w ten sposób uczę się języków obcych, więc mam nadzieję, że to wideo Wam pomogło. Jeżeli tak było, to zostawcie lajka, subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu treści. A także podzielcie się w komentarzach refleksją o tym, czy też uczycie się w ten sposób, a może macie jakieś inne metody, sposoby, obserwacje. Bardzo chętnie poznam Waszą opinię, Wasze zdanie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć.